Hej, tu Emilia i Anka. Witaj na kanale hooping.pl. Transfer hula z bioder do góry, czyli do pozycji lassa, jest niezwykle przydatnym ruchem. Pozwoli Ci na płynne przejście z kręcenia na ciele do manipulacji poza ciałem. Podczas uczenia się tego ruchu lepiej wybrać wolniejsze kółko, czyli trochę cięższe i o większej średnicy, takie 90+. Złota zasada, którą warto zapamiętać i w którą trzeba wierzyć, to, że ręka prowadząca hula w górę nie przechodzi na ukos przed tobą, ale wzdłuż ciała. Spróbuj wykonać ten ruch samą ręką, powoli. Palce dłoni podwijają się, aby stworzyć hak. Teraz łokciem zacznij prowadzić całą rękę do góry. Podczas tego ruchu dłoń pozostaje blisko ciała. Kiedy łokieć dojdzie do najwyższego punktu, wyprostuj przedramię do góry i otwórz palce. Jeszcze raz. Hak, łokieć, przedramię, palce. A teraz od początku z hula hopem. Hulaj w preferowanym przez Ciebie kierunku i miej rękę w gotowości. Jeżeli kręcisz w lewo, używać będziesz prawej ręki, natomiast jeżeli kręcisz w prawo, to lewej. Wspomnianą rękę przyklej do pleców na wysokości nerek. Wiemy, że to niespecjalnie wygodne, ale potrzymaj tam na chwilę, żeby zaznajomić się z momentem, w którym hula obija się o dłoń. Kolejnym krokiem jest zrobienie z ręki haka. Twoja dłoń ma tutaj zadziałać jak koparka, która odbywając drogę w górę zgarnia ze sobą kółko. Można zamknąć dłoń, ale grozi to mocnym wyhamowaniem pędzącego hula, czego efektem będzie jego opadanie, tak zwane złamanie płaszczyzny. No, będzie brzydko. Jeżeli czujesz rytm, kiedy hula wchodzi do dłoni, najwyższy czas, żeby rozpocząć nasze podnoszenie. Hak łokciem do góry, przedramię i otwórz dłoń. Ten moment otwarcia dłoni jest newralgicznym punktem. To, co się ma tam zadziać, to przekręcenie dłoni o 180 stopni. Kiedy zaczynasz ruch, Twoje palce są skierowane ku dołowi, a podczas lassa ku górze. Istnieje prawdopodobieństwo, no dobra, na 100% hula chociaż raz poszybuje w przestworza. Dlatego upewnij się, że rodowa porcelana oraz lustra nie znajdują się w strefie zagrożenia. Skupmy się na dłoni i jej przekręcaniu. Kciuk zostaje, reszta palców odchyla się do tyłu, żeby zrobić miejsce dla obracającego się kółka i z powrotem idą do góry. To wygląda i brzmi skomplikowanie, ale jak tylko raz uda Ci się tego dokonać, wszystko wskoczy na miejsce. Ruch jest w gruncie rzeczy dość logiczny, tylko odbywa się bardzo szybko. Można i bardzo należy ułatwiać sobie życie podczas nauki tego ruchu. Pomocą pierwszą jest obracanie się zgodnie z obrotem hula. To da Ci dużo więcej czasu na ogarnięcie, co się dzieje. Widzisz? Można to robić wręcz w ślimaczym tempie. Ponownie, jeżeli chodzi o zwolnienie. Większe hula, wolniejszy ruch. Nie musi być okrutnie ciężkie. Waga może utrudniać utrzymanie hula w dobrej płaszczyźnie. Tylko o tyle, żeby udało się kręcić z ręką przyklejoną do pleców. Lekkiemu kółku ta ręka będzie bardziej przeszkadzać. Slow motion w naturze nie występuje. Dlatego warto mieć kogoś, kto pomoże Wam spowolnić ruch. Poproś kogoś, żeby przytrzymał Ci hula z jednej strony i spróbuj wykonać ruch w kontrolowanym tempie. To szczególnie pomocne, kiedy próbujesz wykminić, co tam się od Janie Pawla na górze. Masz problem ze złapaniem hula na samym początku? A w którą stronę jest ustawiona Twoja dłoń? No właśnie. I już o tym nie mówmy.
Jeżeli nie możesz pozbyć się wrażenia, że nie masz wystarczająco dużo czasu, aby wyciągnąć rękę z hula i ciągle hamujesz wspomnianą ręką na twarzy, to znaczy, że zamiast iść wzdłuż ciała, ścinasz ręką przed sobą. To, o czym była mowa na początku. Ręka idzie łokciem wzdłuż ciała i dopiero na końcu prostuje się przed ramię. Możesz nie wierzyć, ale w tym ruchu jest mnóstwo czasu na wszystko. Po prostu trzeba nauczyć się dobrych momentów i wszystko pójdzie gładko. Zamykanie ręki blokuje możliwość swobodnego obracania się hula w dłoni. Staraj się zamykać dłoń delikatnie, a najlepiej pozostawić ją półprzymkniętą, czyli w faworyzowanym przez nas haku. Szybkość nie jest twoim sprzymierzeńcem. Przez nią nie zorientujesz się, czy robisz dobrze i zwiększasz prawdopodobieństwo podróży hula w kosmos. Zwolnij. Obracaj się. Będzie dobrze.